No cześć, witajcie kochani. W niedzielny poranek 17 września 2023 roku. Dzisiaj troszeczkę zaspałem niestety, dlatego nie tracę czasu i już sobie przygotowuję tutaj kuleczki do męcenia, bo wstałem dzisiaj 1,5 godziny za późno. Niestety, bo w stosunku do ostatniego razu. Ale muszę wam powiedzieć, że za radą jednego z moich widzów dzisiaj będę próbował troszeczkę grochu, bo kiedyś bardzo dużo łowiłem na groch. On był bardzo skuteczny i selektywny, jeżeli chodzi o drobne ryby, a ostatnio mam dużo problemów tutaj z uklejami, z drobnicą. I to jest doskonały pomysł, żeby wrócić do korzeni i spróbować tego grochu. Dzisiaj właśnie mam zamiar to zrobić i popróbować grubej frakcji trochę i grubego grochu, bo przyjdzie zima i takie roślinne przynęty już nie będą tak skuteczne, także to jest ostatni czas, żeby sprawdzić sobie skuteczność. No i powiem wam teraz taki news, że wczoraj właśnie byłem tutaj też popróbować o normalnej porze, czyli wstałem prawidłowo. Byłem bardzo wcześnie rano. No i w końcu je namierzyłem. W końcu namierzyłem duże klenie. 1:1 niestety. To znaczy jednego udało mi się wyholować z przygodami. Taki to on wielki, piękny kleń. Cudowny kleń, na którego właśnie liczyłem już od dłuższego czasu z rzeki Warty. Złowiony tak jak poprzednio, czyli na białe robaki brawione na czerwono. Ale w końcu odnalazły moją przynętę, więc to w sumie one mnie namierzyły, a nie ja. Więc jednego wyciągnąłem. Piękny 1,5-kilowy kleń. Może nawet więcej miał. I drugi niestety nie chciał się ze mną zobaczyć. W sumie to ten drugi był pierwszy, a ten pierwszy był drugi. Bo pierwszego zaciąłem tego, którego niestety nie zobaczyłem, bo taki odjazd, jak on mi zafundował, to po prostu niesamowity. No i wszedł mi w brzeg i schronił się w korzeniach brzegu. I niestety urwałem cały zestaw. No i teraz pytanie, czy będzie z tego film? No niestety nie będzie. Nagrałem połowę materiału bez dźwięku. Wyobraźcie to sobie. Tak długo czekałem na fajne ryby i w końcu je udało mi się zlokalizować. No i niestety mikrofon odmówił mi posłuszeństwa w połowie filmu i cały materiał jest do wyrzucenia. Oczywiście zdjęcia i wideo jest do zachowania, ale jako film się w ogóle nie nadaje. Także wczoraj miałem takie przygody, że po prostu niesamowity dzień. Aha, no i mówiłem, że z tego jednego pięknego klenia wyciągnąłem z przygodami. Przygody polegały na tym, że połamałem podbierak przy wyciąganiu praktycznie już na brzeg ryby. Tak to wygląda. Trzpień cały z gwintem, w który wkręca się czaszę podbieraka, po prostu wyrwał się z karbonu, czyli ze sztycy karbonowej. No i niestety
razem z rybą cały podbierak wpadł mi do wody. Ale holowałem go tak długo i tak go zmęczyłem, że nie miał siły z tego podbieraka uciec. Więc wszedłem do wody i samą czaszę podbieraka, sam ten kosz podbieraka wyciągnąłem razem z nim. Zanurzając się po kolana w wodzie, ale udało mi się wyciągnąć. Dlatego mogę wam go pokazać. Ale to była po prostu taka przeprawa, że masakra. Męczyłem go bardzo długo, był bardzo silny w tym dużym nurcie tutaj. Walczyliśmy, nie wiem, z 20 minut, jak nic. No i udało się go wyciągnąć, ale z przygodami, tak jak mówię. Czyli pierwszy kleń, cały zestaw zerwał łącznie ze spławikiem. Musiałem to wszystko urwać, bo on naprawdę wszedł mi w brzeg i na tyle głęboko, że razem ze spławikiem musiałem urwać cały zestaw. Brzeg, mam na myśli nie tutaj pod nogami, tylko 20-25 metrów stąd. Więc nie było szans, tam nie ma dojścia, w ogóle nie jestem w stanie tam dojść. Więc zerwałem wszystko. A drugi połamał mi podbierak. Masakra. Znaczy nie połamał w sumie, tylko to jest wada podbieraka. Także będę musiał naprawiać podbierak. No zestaw to od razu natychmiast sobie zmontowałem, dlatego tego drugiego wyjąłem, bo kontynuowałem po tym pierwszym. Ten pierwszy był właśnie chyba gdzieś mniej więcej o tej godzinie. Jest godzina 7:30. Piękny poranek, tak jak dzisiaj. No i dzisiaj próbujemy jeszcze raz. Tym razem grubą frakcję sobie tutaj właśnie uszykowałem, tak za radą jednego z moich wiernych widzów. No i zobaczymy, co z tego będzie, czy to faktycznie przyciągnie te klenie tutaj na stałe. Także wybaczcie, że tak przy robocie wszystko to opowiadam, ale nie chcę tracić czasu, bo dzisiaj naprawdę 1,5 godziny tutaj zaspałem i chcę jak najszybciej wrzucić tutaj zanętę. Zacząłem nęcić procą, bo jest dużo bardziej precyzyjnie, przynajmniej w moim przypadku nie umiem z ręki wrzucić po prostu tych kul wystarczająco precyzyjnie, więc postanowiłem używać do tego procy. Mam taką Drenana piękną procę do kul zanętowych, taką bardzo mocną. No i właśnie jej będę zaraz używał. Robię sobie takie kulki wielkości dużej mandarynki albo małej pomarańczki, czyli nie takie tradycyjne, jak się na tyczkę wrzuca, wielkości melona, tylko mniejsze, bo do procy troszeczkę mniejsze kulki muszą być, ale spokojnie, ten nurt tutaj tego nie ruszy. Także. No i później będę może dostrzeliwywał sobie tego grochu trochę w czasie łowienia i zobaczymy, jakie to w ogóle przyniesie rezultaty. Także trzymajcie kciuki i jedziemy z tym koksem. Piękny dzień. Trzeba się cieszyć. No dobrze, słuchajcie, to zaczynamy sobie przepływać powolutku. Wrzuciłem chyba z 15 takich kulek, tak jak mówiłem. No i zobaczymy, co będzie, czy będzie powtórka z wczorajszego, czy nie. Dzisiaj już mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, jeżeli chodzi o film. Bo bardzo żałuję, że wczoraj się to nie udało nagrać całości. No ale cóż, tak bywa. Nie będę już tutaj biadolił o tym. Próbujemy dzisiaj. Już widzę, że jakaś drobnica się w moim łowisku pojawiła.
niezawodne ukleje są jako pierwsze. Ale to dobrze, bo to zrobi zamieszanie wokół miejsca zanęconego i pozwoli się zorientować większym rybom, że tam coś jest. Taki jest właśnie cel ściągania drobnicy na początku. I miejmy nadzieję, że coś poważniejszego też dzisiaj nam uderzy. Wczoraj jeszcze miałem przypadek z tym pierwszym właśnie, który mnie naprawdę zaskoczyła mnie ta ryba, bo była naprawdę spora. Ta pierwsza. Odjazd był potężny. I przy tym drugim już nie popełniłem tego błędu, więc przy tym pierwszym po prostu za dużo oddałem mu żyłki trochę na początku, bo się po prostu bałem, że wyskoczy mu ten haczyk z pyska. Ale klenie przygryzają na tyle mocno, że nie ma się co tak bać i przy drugim już go przytrzymałem na sztywno w tym nurcie i oczywiście też troszeczkę miałem obaw co do sprzętu, no bo oczywiście łowię bardzo delikatnie, ta metoda jest bardzo finezyjna i taka wyrafinowana i trochę się bałem, ale bez problemu, cały blank pracuje tego kija pięknie przy tak ciężkiej nawet rybie. Więc można przytrzymać na sztywno trochę. Oczywiście z wyczuciem, bo jak już to będzie naprawdę duża czy kleń, czy brzana, to ona może wyrwać. Ale trzeba jednak dosyć stanowczo holować te ryby. Bo one tutaj, jak tylko dostaną trochę luzu, wchodzą w takie miejsca, gdzie później już ich nie wydostaniemy. Rzeka Warta jest po prostu, w ogóle każda duża rzeka to rządzi się takimi prawami, że niestety tu... O, i mamy coś, ale to nie jest na pewno wielkości wczorajszych ryb, ale pierwsza rybka jest. Dobry początek. Pewnie mała płoteczka albo krąpipa. Płoteczka. Piękna czerwoniutka z czerwonymi oczkami. Płoteczka. No dobrze, pierwsza ryba jest. Zahaczona pięknie w nożyczkach, nie połknięta. Pięknie. I teraz założymy sobie groch. Bardzo jestem ciekawy, jak ona na to zareaguje. Jedno ziarenko grochu. No to już dawno też nie mówiłem. Powrót do korzeni, tak jak mówiłem dzisiaj. Jakieś chmurki nam się pojawiają. Ciekawe, co to będzie z tą pogodą dzisiaj. Jest trochę inaczej niż wczoraj, więc może być trochę inaczej złowienie. Czy lepiej, czy gorzej, to się okaże. No dobrze, zobaczymy, czy... Bo tu na groch to jednak to będą musiały być przynajmniej średnie ryby. Tutaj nam już uklejki nie będą się psocić na pewno. A że grochu mam mnóstwo w zanęcie, więc wszystko jest w porządku. Ale tu będą brania dużo rzadsze, podejrzewam. Chyba że faktycznie już większe ryby mi w tą zanętę tam weszły. No to wtedy można się spodziewać reakcji. Na groch na razie nic. Tak jak mówiłem, bardzo dużo kiedyś łowiłem na groch. Z tym, że to był taki czas federowy w moim wykonaniu. Jak już zacząłem tą piękną, moją ulubioną spławikówką łowić, to się cały czas całkowicie przerzuciłem na robaki i zapomniałem w sumie o tej wspaniałej przynęcie skądinąd na wartę, więc dzisiaj odświeżamy. Myślę, że ryby powinny bez problemu znaleźć tutaj to miejsce. Tak jak wczoraj to zrobiły.
Wspaniały poranek. Jak zresztą cały wrzesień jest po prostu ten miesiąc jest piękny. Chyba zaskakuje wszystkich tą śliczną, ciepłą, ale nieupalną pogodą. Wspaniałym słoneczkiem. Pięknymi porankami. Tutaj jeszcze taka uwaga, jeżeli spływamy z grochem, to musimy jednak wytrzymać trochę dłużej z zacinaniem, bo to jest spora przynęta i takie drgania spławika, zacinanie takich drgań spławika w ogóle nie ma sensu. No absolutnie na razie nic. Nie podoba im się roślinna przynęta i nie ma na razie reakcji. Tak się tego spodziewałem trochę, ale nie poddajemy się. Na razie nam ta drobnica jeszcze tak nie dokucza, więc przerzucę się z powrotem na robaki. Jak będzie problem, to wtedy z powrotem wrócimy do grochu. Mamy kolejne maleństwo. O nie, spadła nam. Kurczę, no niestety. Niestety nam spadła rybka. Ale nie było tu nic dużego, także żadnych rewelacji. Jakiś krąpik pewnie. Albo płoteczka. Haczyków używam z mikrozadziorem, spłaszczonym obcążkami. Także mamy... Ojejku, co tu się wydarzyło? Mamy praktycznie tak jak bez zadziora. Jednak ciut tam ta pozostałość po tym zadziorze troszeczkę trzyma, ale jednak lepiej ten haczyk, ale przy wyhaczaniu jest to absolutnie praktycznie tak samo. Także na tym mi bardzo zależy, żeby te ryby jak najmniej ucierpiały, jak najszybciej można było je odhaczyć bez żadnych dodatkowych kombinacji. I to mi się chyba będzie sprawdzało, coś tak mi się wydaje. Aczkolwiek bez zadziorowych też z tym szerokim kolankiem też mam zamiar używać, bo podobno, mamy branie kolejne, ale to niestety drobnica, czy nie? Też z szerokim kolankiem podobno są świetne haczyki, bo też jeden z widzów tutaj mi doradzał. I tak będę to próbował z tymi haczykami postępować. No i mamy coś porządniejszego teraz. Chyba kleń. Ale nie tak duży jak ten wczorajszy. Ale muszę go tutaj sztywno trzymać, bo... O! I wyskoczył. Za sztywno. To jest właśnie to, o czym mówię, że trzeba te ryby trzymać sztywno, ale bardzo być wrażliwym na to, żeby nie było za sztywno. Kurczę, kleń. Nie był tak duży jak ten wczorajszy, ale... No, ale był fajny. Ojajajajaj. Muszę, no nie, tu w jakiś sposób jeszcze mam ten krótszy podbierak. Teraz nie wiem, jak ja w ogóle bym go wyciągnął tu, ale ten nie był aż tak ogromny jak wczorajszy, więc dałbym sobie z nim radę. Z podbierakiem chyba raczej. No ale najpierw trzeba go dociągnąć do tego podbieraka. I z tym mamy tu największy problem, z tego co widzicie sami.
Zaczynają się brania uklejek i to jest czas, żeby spróbować może groch faktycznie. Kurczę, no. To jest ten czas chyba. Ale jeszcze popróbuję. Trochę kleń narobił zamieszania, więc prawdopodobnie będziemy mieli teraz niestety przerwę. Od brań większych zostaną tylko uklejki. Ale wygląda na to, że faktycznie je namierzyłem i metodę na nie też namierzyłem. Na te kleniki. A raczej kleń. Pełnoprawne kleń. Od wczoraj. O, znowu uklejka. To chyba nie ma sensu. Trzeba będzie próbować grochu. No, słuchajcie, pływam sobie już dobrą godzinkę, albo nawet lepiej. No i niestety, absolutnie dzisiaj, po tym upuszczeniu tego klenia, nic więcej się nie dzieje. Próbuję grochu bardzo wytrwale, ponieważ, tak jak się spodziewałem, bardzo selekcjonuję i ukleje mi tutaj nie przeszkadzają, natomiast no, nie ma brań. To jest taki mały kłopot. Podrzuciłem 3 następne kulki z procy. Trochę dorzucam tego ziarna też z procy i z ręki, żeby coś tam na tym dnie cały czas spoczywało. Ale niestety na razie rezultatów brak. No ja przyszedłem późno, już jest teraz w tej chwili późno, więc jeżeli ta pora w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie, to może być tak, że już nie będą za bardzo brały takie większe sztuki, ale próbujemy. No, cały groch ładny jest jako przynęta teraz. Nie dorzucam białych, bo natychmiast mi się pojawiają ukleje. No, wody jest bardzo malutko, tak jak ostatnio. Chmury jakieś takie małe się przetaczają też po niebie. Ale generalnie jest ładnie. Ale rezultaty mizerne. Natomiast nie poddajemy się cały czas. I próbujemy na ten groszek. Z pewnością, jeżeli się pojawi jakiś duży kleń lub jaś, to on przechwyci ten groch bezproblemowo. Wiem, bo ta przynęta jest skuteczna, bo już dawno, co prawda, ale łowiłem na groch, jazie. Kleni mniej, ale jazie łowiłem. Kleń w ogóle jest taką rybą, która na warcie jeszcze parę lat temu to tak średnio występowała, nie było jej tak dużo. No ale po tym wczorajszym jestem pełen nadziei. Też widzę bardzo dużo właśnie młodego na rybku klenia, więc mam nadzieję, że za rok, 2 to ta sytuacja z tymi kleniami naprawdę się tutaj zmieni, bo to jest taka typowa kleniowa rzeka. Tu kleni powinno być mnóstwo po prostu. Tam już mamy uwad na końcu tego przejazdu. Uwad, czy po prostu duże wzniesienie. Tam prawdopodobnie kiedyś była tama i resztki tej tamy tam zostały, ale nie zahacza się na szczęście, więc jest ok.
No ale mamy jakieś ślady na grochu. Ale to pewnie uklejek jego próbują sobie wziąć do pyska. Nawet nie wydać tego brania, bo nie mają szans, żeby go wziąć. Absolutnie bez rezultatu dzisiaj, oprócz tego klenia, który mi spadł tutaj przy brzegu. Niestety nie chce mi się tutaj nic pojawić w tym moim łowisku. Oprócz małych uklei i dużych uklei, bo te ukleje naprawdę są duże, one przebywają tam przy dnie. To nie są takie ukleje jak przy brzegu, tylko one są naprawdę spore, te ukleje. Oprócz nich nic nie chcę tutaj więcej się, że tak powiem, na haczyku pojawić. Tylko te robaki dają jakiekolwiek reakcje na spławiku, ale to są reakcje właśnie tych najmniejszych ryb. A nie po to przecież tu przyszliśmy, także... No dzisiaj się spóźniłem, może wczesnym rankiem jakieś jeszcze branie klenia bym uświadczył, a ten, który wziął, raz, że już nie był taki ogromny, chociaż był fajny, szkoda, że go kurczę nie udało się doholować, ale niestety nam tutaj w tej trawie brzegowej nam tutaj spadł. Także no trochę szkoda, ale z drugiej strony, jeżeli nie było powtórek, no nie wiem, może on też tutaj trochę to zamieszanie wtedy zrobił i tam pół godziny później dopiero to ucichło po tym holu, ale generalnie nie było powtórek, więc no nie spełniliśmy swojego zadania, czyli nie udało nam się sprowadzić ryb w łowisko i je po prostu wyławiać skutecznie, a o to w tym wszystkim chodzi. Niezależnie od tego, czy złowimy jedną dużą rybę piękną, to jest oczywiście świetna przygoda, ale skuteczność polega na tym, żeby świadomie te ryby w łowisku utrzymywać i odławiać. I tego nie ma. Więc tak czy inaczej nie można to zakwalifikować jako sukces to dzisiejsze łowienie. Tam już mamy uwad. Także jeszcze tutaj troszeczkę po przepływam. Mam jeszcze trochę zanęty, więc muszę je wstrzelić, te kule tutaj jeszcze. Bo nie będę absolutnie przecież tego wszystkiego zabierał do domu z powrotem, bo to by było marnowanie zanęt. Także jeszcze tutaj trochę popróbuję. Ale marnie to wygląda, powiem szczerze. No dobrze, słuchajcie, donęcimy sobie troszeczkę resztą zanęty, bo nie mogę jej tutaj zabierać do domu. Ale tutaj widzę też problem taki, że mam chyba drapieżnika w moim łowisku, bo woda się tutaj aż otwiera. Więc to może być też przyczyną dzisiaj mojej porażki. Poza tym zauważyłem jednego sporego leszcza, który się bardzo dziwnie tutaj zachowywał. Po prostu w pół wody sobie przebywał. Tak jakby był w takim letargu małym odrętwieniu. To kurczę jest bardzo dziwne zachowanie jak na leszcza. No ale zobaczymy. Ale widzę, że tutaj drapieżnik jakiś ostro, w ogóle tutaj generalnie bardzo duży ruch drapieżników. Teraz zauważam, także jest żerowanie ostre, jeżeli chodzi o ryby drapieżne. No ale to mamy wrzesień, więc nie ma się co dziwić. No dobrze, wrzuciłem sobie prawie wszystko, całą resztę zanęty i będziemy próbowali. Zobaczymy, co z tego będzie. No mamy w końcu coś innego jak uklejka. Bardzo sympatyczna płoteczka. W końcu coś... O Jezus,
buja jak na karuzeli. O. Szału nie ma, ale przynajmniej nie ukleję. Naprawdę mi się dają we znaki te uklejki strasznie. W tym łowisku. Wzięła na samym końcu spływu. Także może dopiero podciągają do mojej zanęty. Kto wie. Dopiero co wrzuciłem te kule, więc może się jeszcze zacznie coś dziać. Także zobaczymy. Na razie generalnie bardzo słabiutki dzień wędkarsko. Bo generalnie to pięknie. Ale musimy łowić, musimy praktykować i robić progres. Taki jest cel. No, także tą ostatnią część zanęty zaraz też wrzucę. No, już jest 10 godzina. W sumie to jest bardzo dobra godzina, więc jeszcze nie jest tak późno. Jeszcze można śmiało połowić, więc nie wiem, czy się tak za bardzo też nie spieszę z tym, żeby tą zanętę tak wrzucać od razu, ale no zobaczymy, może teraz te godziny przyniosą lepsze rezultaty jeszcze. O kurczę, miałem branie i przegapiłem. No na koniec postanowiłem pomęczyć trochę jeszcze koncepcję z grochem. Trochę obniżyłem spławik o dosłownie 10 cm. I pływam sobie dużym grochem tuż nad dnem, nie dotykając go. I zobaczymy, czy coś tutaj poważniejszego się uda zaciąć w ten sposób. Bo uklejek już miałem dosyć. Zdecydowanie jest ich za dużo, żeby z nimi walczyć. Więc polujemy na klenia z grochem. I powiem wam szczerze, że uklejki również atakują groch, tylko tyle, że nie są w stanie go po prostu pochłonąć. No i zobaczymy. Jeszcze dam im powiedzmy z pół godziny. I jak nie, to będziemy kończyć. No dobrze, dostrzelimy jeszcze trochę grochu. Oby nie za daleko. Z wyczuciem. Bo groch naprawdę potrafi polecieć. To jest taka fajna przynęta, bo ona jest bardzo selektywna. Jednocześnie bardzo dobrze się nią nęci, bo jest dosyć ciężka.
Zobaczymy, jeszcze parę przepłynęć i powolutku będę kończył, bo to już jest naprawdę wysoko słońce i nie ma co tutaj liczyć już na jakieś cuda. Z tego co widzę, dzisiaj już chyba nic poważniejszego tutaj nie wyjmiemy, aczkolwiek nie można kończyć dnia przed jego zakończeniem, więc cały czas jesteśmy w grze. No i słuchajcie, na koniec dnia mamy porządną rybkę. Chyba Jaś? Tak. Tym razem Jaś. Jednak groch to groch. Groch i Jaś to sam. Nie jest taki duży. Czy to płoć? To jest płoć. Kur... To na rekord polski by się chyba nadało. No niesamowita. Po prostu niesamowita płoć. Ja pierniczę, jaka ogromna. No takiej też nie złowiłem. No bez dwóch zdań. Takiej płotki to nie złowiłem jeszcze. To jest po prostu niesamowite. Jakie tu są płocie w tej rzece. Myślałem, że to Jaś. No to byłem pewien, że to Jaś jest. No to jest wielkość jazia, a nie płoci. A to jest ogromniasta płoć wręcz. Po prostu nie wierzę. Mocno już odpoczęła trochę, ale chcę wam ją pokazać. Po prostu jest niewiarygodne, jakie tu są potężne płocie w tej rzece. No spójrzcie tylko na to. Spójrzcie tylko na tą płoć. Czy wy widzicie to? Kurczę. Przepiękna. Przepiękna. Po prostu przepiękna ryba. Coraz więcej ich jest tutaj w tej rzece. No to mnie tak cieszy. To jest tak szlachetna ryba. Genialna po prostu. Dobra, wrzucamy ją jeszcze do siatki. Wzięła na samym końcu spływu, więc i na groch. Także mieliście rację. Groch jest ewidentnie selektywny. Cudowna ryba. Po prostu cudowna. Nie tak ogromna jak wczorajszy kleń, ale jak na płoć to jest po prostu złoty medal. Przepiękna. Przepływamy jednym ziarnem grochu, sporego grochu, tuż nad dnem. No i to jest już całkowicie poza polem nęcenia, więc... Ale ona też tam wzięła daleko wzięła. No, na końcu tego spływu. No dobrze, słuchajcie, będę powoli już kończył. Na dzisiaj jeszcze raz czy dwa sobie przepłynę, ale
Nie ma tutaj już, że tak powiem, życia w tym łowisku. No strasznie zaskoczyła mnie ta ostatnia ryba. To po prostu jest taki bonus, że ciężko mi by było sobie odmówić czegoś takiego. No piękna płoć. Generalnie jeden upadły znowu kleń rano. Natomiast cały środek tego łowienia to praktycznie mizeria. Dwie małe płoteczki jeszcze do tego. Do tej jednej królowej. Mnóstwo uklei. Krąpiki jakieś tam małe, które w ogóle wypuszczałem od razu od ręki. No niesamowicie nieudany to łowienie. Chciałem sprawdzić właśnie tą grubą frakcję, groch i gotowana kukurydza. No i gdyby nie ta ostatnia płoć, którą złowiłem właśnie na ten groch, to mógłbym powiedzieć, że jest absolutnie nieskuteczny to, ale z drugiej strony wcale może to nie być prawda, więc w dniu dzisiejszym w każdym razie groch był nieskuteczny jako przynęta. No ale też białe robaki były jeszcze bardziej nieskuteczne, bo ściągały mi te małe rybki i generalnie nie połowiłem. Tylko ten pierwszy kleń był fajną zdobyczą, którą straciłem. No ale trudno. Także dzięki serdeczne za wszystko, dla wszystkich za oglądanie. Dzięki, że komentujecie, że jesteście. Fajnie jest łowić w takim towarzystwie. Także dziękuję bardzo jeszcze raz i trzymajcie się, do zobaczenia już wkrótce. Mam nadzieję, że uda mi się wtedy wstać wcześniej rano, tak jak to miało miejsce ostatnio. I znajdę sposób na naprawdę seryjne łowienie takich dużych, pięknych ryb. Na razie średnio mi się to udaje. Do zobaczenia następnym razem. Hejka, cześć, pa.